Jak sprawić, żeby ludzie zaczęli ze sobą pracować? Podstawą jest to, że jednak trzeba ten temat znać. Chyba taką dobrą rzeczą, dobrą praktyką jest niewyważanie otwartych drzwi. I nie mówią, o co chodzi, a potem po dosłownie pierwszych 3 slajdach okazuje się, że to jakiś framework, który doskonale znam i w ogóle szkoda czasu i niepotrzebnie tu przyszedłem. To jest feedback, którego Wam życzymy. Nie wszystkie te zmiany się udają, niektóre się właśnie nie udają. Wakacje się skończyły, czas się wziąć ostro do roboty. Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski. I Paweł Rejkowski. To jest pierwszy odcinek naszego 5. sezonu. 140, słuchaj. Wow, kawał czasu. Czyli zaczynamy nowy rok szkolny, zaczynamy 5. sezon naszego podcastu. Zaczęliśmy we wrześniu 5 lat temu. Kawał historii. Ale chcemy oczywiście zacząć, jak to zwykle u nas, konkretnie, bo w tym roku mamy dla Was przygotowane dużo konkretów, dużo merytorycznych treści, trochę też rzeczy innych niż dotychczas, innych niż odcinki z wiedzą. Coraz więcej z Was odzywa się do nas z różnymi propozycjami, pomysłami. Rozmawiamy z Wami też indywidualnie, więc dowiadujemy się dużo wartościowych rzeczy, które pomagają nam planować to, co będziemy robić. Więc zapraszamy Was do śledzenia nas w tym sezonie. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zapiszcie się do naszego newslettera na nerd.management/newsletter. Bo tam będziemy wrzucać informacje o wszystkim fajnym, co się będzie u nas działo. No dobra, ale żeby ten odcinek nie był taki miałki, że tutaj się witamy, dzień dobry, jedziemy z grubej rury, bo wakacje się skończyły, czas się wziąć ostro do roboty i żeby wziąć się ostro do roboty, często jako liderzy będziecie potrzebować warsztatów czy jakiejś pracy grupowej i w tym odcinku pokażemy Wam nasz proces, który zrobiliśmy przygotowując warsztaty, które przeprowadziliśmy na konferencji IT Manager of Tomorrow, która odbyła się w Gdyni w tym roku. I to Wam pokaże, jak lepiej siebie samego przygotować i swój zespół do przeprowadzenia formy warsztatowej, która pchnie Wasz zespół czy Waszą firmę dalej. Tutaj może zacznijmy od tego, żeby powiedzieć, co zrobiliśmy, bo bardzo się tym nie chwaliliśmy w naszym newsletterze czy w naszych social mediach. Zostawiliśmy to sobie na po wakacjach, bo to był taki właściwie już koniec roku, więc wtedy też udaliśmy się na wakacje. Więc co to było? IT Manager of Tomorrow, czyli jedna z najciekawszych konferencji dla menedżerów IT w Polsce. To już jest konferencja z historią, my też w niej uczestniczymy już od dawna i w tym roku bardzo miła, fajna rzecz się stała, bo zostaliśmy poproszeni przez organizatorów, żeby poprowadzić warsztat o zmianie w organizacji. I oczywiście z chęcią przyjęliśmy to zaproszenie. I wykonaliśmy taki warsztat. Paweł, powiedz, jak ten warsztat nam poszedł, jaki dostaliśmy feedback i w ogóle co się działo? To możemy się tutaj bezczelnie przyznać, bo to jest feedback, którego Wam życzymy, bo żebyście taki feedback po warsztatach mieli, ponieważ ten warsztat przygotowaliśmy po raz pierwszy na tę konferencję. To był warsztat autorski i po tym warsztacie na tej konferencji dostaliśmy feedback od uczestników, mniej więcej w stylu: kurczę chłopaki, widać, że robicie to już kupę czasu, jest to mega przygotowane, dobrze zrobione. Rzeczy, które przygotowaliśmy, są super wartościowe, gdzie doszli do konkretnych wniosków, przemyśleń, tematów, więc takiego feedbacku powinniście wręcz od siebie i od ludzi oczekiwać. Na zasadzie, dobra, nawet jeżeli to będziecie szykować swój pierwszy warsztat w życiu, to żeby to był porządny warsztat, dobrze zrobiony, a nie jakaś popierdółka, z której wszyscy wyjdą zastanawiając się, kurde, chyba potrzebujemy drugi. To dla nas najważniejsza wartość była po tym warsztacie, że słyszeliśmy potem w kuluarach czy od uczestników tuż po, że to, co przygotowaliśmy, pozwoliło im przemyśleć pewne rzeczy, pozwoliło im w jakiś inny sposób spojrzeć na przykład na zmiany, które chcą zrealizować, bo to był warsztat o zmianach, i wyciągnąć jakieś wnioski, które będą mogli zastosować już po powrocie z tej konferencji. Więc to jest dla nas duża wartość, coś, czym się cieszymy, coś, co świętujemy, i coś, czym chwalimy się również Wam, ale również właśnie wyciągamy z tego wnioski, czyli zastanowiliśmy się z Pawłem, co zrobiliśmy, co nam pomogło, co nam przeszkodziło. I teraz chcemy z Wami się tymi informacjami podzielić, żebyście mogli też robić fajne, wartościowe warsztaty czy inne inicjatywy dla swoich ludzi.
Czyli najpierw trzeba się przygotować. Musicie wiedzieć, co wy chcecie zrobić, przez co chcecie tą swoją grupę przeprowadzić, jaki ten warsztat ma być. My zajęliśmy się tematem zmiany, no i taką dobrą rzeczą, dobrą praktyką jest niewyważanie otwartych drzwi, czyli niezależnie co chcecie zrobić w swojej organizacji, w zespole, w dziale, dowolnie, prawdopodobnie są na to metodologie, frameworki, narzędzia, rzeczy, które są gotowe. I my do zmiany wzięliśmy framework Kotera, o którym też mówiliśmy w jednym z odcinków, który podlinkujemy w notatkach do tego filmu, który ma 8 kroków do zmiany. I na bazie tego frameworku zaczęliśmy pracować nad tym, w jaki sposób przeprowadzić grupę warsztatowo przez proces, który da im zlokalizować takie słabe punkty, czy te obszary, w których nie do końca wiedzą, co mają zrobić, lub nie mają o nich pojęcia, bo to też jest rzecz taka, że możecie chcieć grupie pokazać, że perspektywa jest szersza niż im się wydaje i chcecie pokazać rzeczy, które nie są jasne i oczywiste, nie wychodzą od grupy, a ta grupa fajnie, żeby to zrobiła. I na przykład w temacie zmiany jest to dość częsta sytuacja. No i zaczęliśmy się zastanawiać, jak sprawić, żeby ludzie zaczęli ze sobą pracować. Ale czekaj, bo przedtem jeszcze trzeba ważną rzecz powiedzieć w ogóle o doborze tematu, bo faktycznie tutaj organizatorzy do nas przyszli z konkretnym tematem, że chcielibyśmy, żebyśmy zrobili konkretny temat. No ale to nie było tak, że zaczęliśmy od zera i stwierdziliśmy, dobra, no to wpiszmy w Google i zobaczmy, co wyszkotrzy i na ten temat coś wykombinujemy. Moim zdaniem właśnie taką podstawą jest to, że jednak trzeba ten temat znać. I to nie chodzi o to, że koniecznie trzeba być jakimś super ekspertem w tym sensie, że wszystko wam perfekcyjnie wychodzi, bo to jest coś, o czym często mówiliśmy. My przeprowadzamy zmiany w naszych organizacjach, w naszych zespołach, ale też obserwujemy zmiany, których jesteśmy częścią i nie wszystkie te zmiany się udają. Niektóre się właśnie nie udają. Niektóre zmiany, które my prowadzimy, się nie udają. Ale to są jakieś coś, co daje nam tę wiedzę i powoduje, że możemy się dowiedzieć, o co w ogóle w tym chodzi. Więc żeby tutaj na samym początku to zaznaczyć, że jakby fundamentem musi być jednak ta wiedza, i trzeba mieć tę wiedzę, po pierwsze, bo chcemy ją przekazywać innym. Nie szedłbym w kierunku tutaj sugerowania, że dobra, możesz zrobić warsztat na każdy temat. Zdarzają się takie sytuacje, że w zespole chcemy coś zrobić, ale wtedy to startujemy z innej pozycji. Wtedy to nie jest, że na konferencji robimy warsztat z pozycji eksperta, tylko wtedy robimy w naszym zespole, słuchajcie, coś wymyślmy sobie i zobaczmy, jak to się robi. Ale trzeba tę wiedzę trochę zdobyć przynajmniej. Zależy od poziomu wydarzenia, ale trzeba tę wiedzę zdobyć, więc to jest taka podstawa. No i potem też to, co jest istotne, to trzeba się dowiedzieć, jaki w ogóle cel chcemy osiągnąć. I to jest ważne szczególnie w takich, może nie tylko w warsztatach na konferencji. W warsztatach na konferencji to jest ważne, bo ci ludzie płacą za taki warsztat, to oni wiedzą, mają na fakturze, że tam, nie wiem, kosztowało to 1000, 2, 3 tysiące złotych ten warsztat, więc oczekują wartości. Więc tutaj tacy uczestnicy są szczególnie, powiedzmy, wyczuleni na dostanie wartości, ale jeżeli robimy warsztat na zespole, to też jest ważne, żeby ci uczestnicy widzieli w tym wartość, żeby wyszli z jakąś wartością. Czyli podsumowując tę część, to jest ważne, żeby określić, jaki jest cel, co taki uczestnik dostanie z tego, i potem oczywiście to zrealizować. To też jest coś, co umieszczamy na przykład właśnie w opisie naszego warsztatu. Z tego warsztatu wyjdziesz z taką wiedzą, z takimi umiejętnościami, takie rzeczy sobie przepracujesz. Ja myślę, że to nie ma większego znaczenia. Czy robisz ten warsztat w swoim zespole, w swojej firmie, czy na zewnętrznej konferencji. Zasady są zawsze te same. Musisz szanować uczestników i ich czas. I niezależnie, czy płacą za to, żeby dołączyć do danego warsztatu, czy do konferencji, na której ten warsztat się odbywa, bo ludzie, to jest też taka rzecz, którą warto sobie uświadomić, to powinno być oczywiste, ale dla wielu nie jest, że pracując w zespole, w firmie, to ta nasza robota kosztuje. Za tą naszą robotę firma płaci. Płacą klienci, którzy kupują nasze produkty, usługi. I teraz marnowanie czasu na coś, co nie ma sensu, albo jest zrobione na zasadzie, zróbmy sobie fajny warsztat, z którego nic nie wynika, ponieważ takie też przecież widzieliśmy i takie też sami czasem zrobiliśmy warsztaty czy spotkania, z których wynikało, że w sumie nic nie wynikało, że trzeba zrobić następne spotkanie, więc to jest ważne. Się wtrącę, bo mamy bardzo fajny odcinek na ten temat, bo też rozmawialiśmy o prowadzeniu warsztatu takiego wewnętrznego i tam odnosiliśmy się do tego tematu, co robić, jak widzimy, że idziemy donikąd, więc wrzucimy wam linka w opisie do tego konkretnego odcinka. Kiedy już macie cel, kiedy już wiecie, co chcecie osiągnąć, do czego w ogóle potrzebujecie ten warsztat, chcecie go zrobić, macie wybrane narzędzie,
Może to być jedno, najlepiej nie przekombinować, czyli nie róbcie warsztatów w oparciu o 15 tuli, 3 testy, 8 narzędzi i 3 frameworki, no bo to nie ma sensu, to ludzie się pogubią, zgłupieją i nie będą w stanie w ogóle nigdzie pójść. Do tego też nie możecie zakładać, że to, co wy wiecie, bo Krzysiek, ty mówiłeś, musisz mieć wiedzę na ten dany temat, na który ten warsztat chcesz przeprowadzić, ale z drugiej strony nie możesz oczekiwać od uczestników, że oni cokolwiek na ten temat wiedzą. My mieliśmy trochę łatwiej, ponieważ nagrywając ten podcast już 5. rok, mówiliśmy dużo o zmianach, mieliśmy wystąpienia na konferencjach o zmianach. Sporo tych tematów się przewinęło, mam kilka odcinków, do których mogliśmy odnieść, więc szykując taki warsztat mogliśmy pokazać, słuchajcie, ten warsztat będzie na taki temat, tutaj macie takie i takie materiały, z którymi możecie się zapoznać, żeby nie startować od zera i mieć już jakiś pomysł i wtedy ci uczestnicy mogli przyjść przygotowani. To jest też ważny case, żeby zrobić agendę, czy w ogóle taki wstęp do tego warsztatu, wysłać go ludziom, powiedzieć, słuchajcie, będziemy robić taki warsztat, będzie wyglądał z grubsza tak i tak, przygotujcie to. Czy to, nie wiem, wasze jakieś pytania, przemyślenia, czy chociaż, nie wiem, przemyślcie jakiś temat, zastanówcie się nad tym, spiszcie sobie jakieś punkty, albo możecie takim ludziom wysłać 2-3 pytania, które ruszą ich szare komórki w tym kontekście, nad którym będziecie pracować. To jest ważne, żeby nie zaskakiwać uczestników, no bo wtedy ten ich wkład jest mniej wartościowy. I zdarzały się takie sytuacje, że szedłem na jakiś warsztat gdzieś tam na konferencji czy na prezentację, gdzie tak było bardzo ogólnie, albo jakieś takie jeszcze są takie jakieś, wiecie, tam clickbaitowe tytuły i nie mówią o co chodzi, a potem po dosłownie pierwszych 3 slajdach okazuje się, że to jakiś framework, który doskonale znam i w ogóle szkoda czasu i niepotrzebnie tu przyszedłem. Więc warto zapowiedzieć, że to będzie taki framework, zaznaczyć, ale też właśnie zadać jakieś pytania. I to jest to, co my zrobiliśmy, że poprosiliśmy uczestników, żeby przygotowali się w określony sposób, żeby odpowiedzieli sobie na jakieś pytania. I dzięki temu chyba 90% uczestników, czy nawet więcej, było przygotowanych i mieliśmy bardzo, bardzo dużo właśnie jakichś zagadnień, bo pracowaliśmy na zagadnieniach naszych uczestników. Mieliśmy bardzo dużo zagadnień, mieliśmy bardzo duży wybór do tego, żeby to ciekawie zrobić. No i tutaj przychodzi taka ważna kwestia, czyli czasu, bo to oszczędza czas, a my kiedy zaczynaliśmy szykować ten warsztat, to pierwsza nasza taka szacunkowa estymacja, spojrzenie na to, dobra, co my chcemy tam zrobić, była taka, że wychodziło chyba 5,5 godziny, na warsztat mieliśmy chyba ze 3 razem z przerwami. To jest też ważne, w warsztacie muszą być przerwy, bo o tym często się zapomina, planując agendę. Robiąc warsztat, dobrze mieć zaplanowany ten czas, właśnie minuta po minucie, żebyście wiedzieli, czy jesteście do przodu, czy jesteście do tyłu, czy jesteście w czasie, czy zdążycie w ogóle przeprowadzić to, co chcecie przeprowadzić, jakie rzeczy można z tego warsztatu wyciąć, żeby zmieścić się w czasie. No bo jeżeli robicie warsztat w zespole na temat, który i tak musicie przegadać i w sumie przegadywanie różnych tematów idzie wam średnio, no to poświęcając godzinę na to, no to i tak byście tą godzinę poświęcili. W sensie straty z tego aż tak dużej nie będzie. Ale jeżeli robicie warsztat na konferencji, gdzie ludzie zapłacili kupę hajsu, żeby tam być i przyszli do was z nadzieją, że wyjdą z czymś konkretnym, albo co gorsza, robicie warsztat w firmie, gdzie zapraszacie najważniejszych ludzi, bo musicie podjąć jakieś strategiczne decyzje i tam zgromadzenie ich w jednym miejscu, w jednym czasie samo w sobie już jest mega skomplikowane i taki warsztat naturalnie staje się bardzo drogi, no i wtedy wychodzicie z niczym, bo rozjedziecie się czasowo. Tacy ludzie, mieliśmy też odcinek o kalendarzu menadżera, że mają ten kalendarz zapchany, więc ten czas trzeba uszanować i o ten czas trzeba zadbać, trzeba go pilnować. Wszedłeś na temat planowania tego czasowego i tutaj wyjdę od tego, żeby powiedzieć o kilku ważnych kwestiach. Pierwsze, no to właśnie to planowanie, bo powiedziałeś, że musimy wziąć na warsztat jakiś framework, czy jakieś narzędzie, czy to nasze własne, czy jakieś zewnętrzne, ale jednak ten warsztat. Musimy wiedzieć, co będzie kontentem tego warsztatu, co będzie zawartością tego warsztatu. I musimy zrobić plan. Jak to zadziała? Co zrobimy? I tutaj jest moim zdaniem taki mentalny haczyk, czy mentalny problem, że dobrze, rozpracowujemy sobie jak przejść przez ten workflow. I na przykład w przypadku tego frameworku Kotera, tam jest 8 kroków. No to domyślne spojrzenie jest takie, dobra, czyli siadamy i przerabiamy wszystkie 8, jakoś musimy tym uczestnikom powiedzieć, że przerobili, no to pewnie damy im kartkę, będą mieli 8 punktów i niech sobie wypiszą coś.
I to jest kilka aspektów. Pierwsze jest takie, że nie tylko przejście przez ten framework czy zrealizowanie tego frameworka się liczy, bo jest dużo takich rzeczy dookoła. Czyli na przykład, jeżeli chcemy, żeby pracowali w grupach, to nie możemy nie pomyśleć o tym, jak ich przydzielimy do tych grup. Musimy bardzo dobrze zaplanować, w jaki sposób przydzielimy ludzi do grup. U nas mieliśmy taki przypadek, że chcieliśmy, żeby mieć tam 4-5 stolików, które będą pracować, każdy z nich będzie nad jednym zagadnieniem pracował, które było przyniesione przez uczestników. No i znów nie możemy powiedzieć, dobra, podzielcie się na stoliki, wybierzcie temat. Po pierwsze, i tu na przykład taka ciekawostka, na konferencjach zawsze jest tak, że znajomi przychodzą razem, siadają razem przy stoliku, mają takie homogeniczne środowisko, wartość w tym jest żadna, więc na przykład trzeba zarządzić trochę, żeby ich tam odpowiednio wymieszać, ale trzeba wymyślić, w jaki sposób wybierzemy te tematy i w jaki sposób je porozdzielamy. I tutaj mieliśmy dużo rozkminy na ten temat i kombinowaliśmy o tym. Więc oprócz tego, że przemyślimy, jak to będzie szło krok po kroku merytorycznie, to musimy też bardzo dużo takiej kwestii organizacyjnej. Przydzielanie do grupy, kiedy będzie przerwa, gdzie mamy jakiś luz, który możemy wykorzystać, gdzie zrobimy prezentację, w jaki sposób damy materiały i tak dalej. I to nas prowadzi do kolejnego punktu, który jest bardzo ważny i moim zdaniem u nas to był taki istotny, czyli jak w ogóle właśnie zrealizujemy ten materiał. No bo tak jak wspomniałem, 8 kroków Kotera, mogliśmy im dać kserówkę, wiecie, jak w szkole, 8 kratek w tabelce i niech sobie coś wypiszą. I to jest taki punkt, który z jednej strony z konieczności zagęszczenia czasu, a z drugiej strony z tego, żeby dostarczyć ludziom coś ciekawego, zmusza nas do tego, żeby pomyśleć kreatywnie na temat tego, jak zrobimy to, co chcemy zrobić. No i tutaj zrobiliśmy rzecz, która moim zdaniem, no i też zdaniem uczestników była super fajna, bo przygotowaliśmy materiały, mieliśmy na kartkach większy rozmiar niż te, tutaj mamy takie wersje demonstracyjne, ale mieliśmy takie naprawdę duże płachty, gdzie przygotowaliśmy taki pierwszy kanwas, na którym wprowadziliśmy do tych różnych punktów i to było czasem jak w takich grach RPG książkowych albo innych, że wybierz swoją bramę i jak dalej będziesz szedł, to tutaj to były takie bramy, które pozwalały wybrać uczestnikom, w których obszarach są najsłabsi, czy które mają słabo zrealizowane u siebie w firmie i które chcą bardziej eksplorować. No i potem był szereg właśnie takich dodatkowych kanwasów, również na większych płachtach, bo to było takie, że 4-5 osób pracowało. I to już były takie materiały, na których oni pracowali, potem mogli sobie wziąć w domu. I to było ciekawe podejście, bo nie mieliśmy takiego podejścia właśnie ABC, jak to na niektórych warsztatach jest, że dobra, wszyscy przerabiają wszystko to samo. Tylko tutaj ludzie w grupach pracowali nad tymi tematami, które są najsłabsze, czyli to też multiplikowało tę wartość, którą wyciągali. I przygotowaliśmy to wszystko. Przygotowaliśmy ten plan, te przerwy kawowe, dokonaliśmy trochę cięcia właśnie dzięki tym różnym pomysłom, jak zejść z tych 6 godzin do 3. Mieliśmy super plan. I tutaj wchodzi bardzo ważna rzecz, czyli przetestowanie tego po pierwsze, o tym trochę porozmawiałem później, ale porozmawianie z kimś mądrzejszym, porozmawianie z mentorem na ten temat. I tu jest rzecz, którą organizatorzy konferencji IT Manager of Tomorrow robią bardzo, no moim zdaniem to jest świetne po to, żeby dbać właśnie o jakość, czyli musieliśmy spotkać się obowiązkowo z ich ekspertem, który nas po prostu zapytał, chłopaki, pokażcie co przygotowaliście, ocenimy, zobaczymy, czy to się nadaje w ogóle, żeby ludziom pokazać. No i to jest taki fajny cytat, że każdy plan jest dobry, dopóki nie dostaniesz w mordę. To nie pamiętam. Mike Tyson powiedział dokładnie. I to było dokładnie tak samo, ponieważ my sobie zaplanowaliśmy ten warsztat w taki sposób liniowy, kiedy przeprowadzimy go, dobra, no to jedno, drugie, trzecie, tutaj jeszcze wcześniej ludzi wprowadzimy, tu coś im opowiemy. I to po pierwsze, nie dość, że czasu się to nie trzymało, ponieważ musicie wiedzieć, że tego czasu zawsze będzie mniej niż byście chcieli, bo zawsze ktoś się spóźni, zawsze coś będzie nie tak, zawsze będzie poślizg, a to wy się rozgadacie, a to pytania się przedłużą, więc trzeba to bardzo mocno ciąć. A do tego mamy coś takiego jak cykl Kolba, czyli to, w jaki sposób uczą się dorośli i on nie jest liniowy i on nie jest naturalny. Czyli jeżeli wy układacie pomysł na przeprowadzenie jakiegoś warsztatu, macie potrzebę zrobienia jakiejś takiej sesji warsztatowej i zaczynacie ten warsztat od wprowadzenia, od teorii, od tego, że teraz ludziom powiecie, co będziecie robić, jak to będzie wyglądać,
i tak dalej, tak szkolnie, no bo tak nas nauczyli w szkole, przecież musi być najpierw teoria, wprowadzenie, jakaś praktyka i tak dalej, wszystko tam najlepiej w kilka lat studiów zamknięte, no to w świecie realnym tak to nie działa i dorośli tak się nie uczą się na odwrót, uczą się przez doświadczenie, więc my się dowiedzieliśmy, że tak naprawdę, dobra, mamy narzędzia, mamy pomysł, ale teraz cały ten warsztat musimy w ogóle wywrócić do góry kołami, czyli zrobić minimalne wprowadzenie, tylko po to, żeby ludzie się nie pogubili i dać im od razu zadania do działania, żeby mogli doświadczyć, żeby mogli wejść w ten warsztat i to zdecydowanie polecamy, żeby robić w ten sposób, żeby ludzie najpierw doświadczyli, zrobili coś, przeszli przez jakąś aktywność wspólną, czy indywidualnie, czy to wspólnie w grupie, to już zależy od potrzeb. Ważne, żeby zrobili coś i później na podstawie tego, co oni zrobili, pracujemy dalej, czyli wyciągamy wnioski, dobra, to co się wydarzyło, dlaczego tak się wydarzyło. I tak całą część teoretyczną, którą mieliśmy na temat tego frameworka Kotera, którą naturalnie zaplanowaliśmy na początek, wywaliliśmy na sam koniec. Mało tego, byliśmy w stanie też obcinać różne elementy z tej prezentacji czy tej części teoretycznej, ponieważ to było zbędne, bo ludzie dokładnie to doświadczyli w praktyce, zrobili, mieli też już swoje przemyślenia, doświadczenia i takie rzeczy też zapamiętają lepiej niż to, że teoretycznie im się powie, że to jest to, a to jest tamto. Ale żeby zadziałało to w taki sposób, że właśnie dostajesz carte blanche i na niej pracujesz, to trzeba tutaj się bardzo dobrze przyłożyć, żeby właśnie wytłumaczyć w tych materiałach, co masz konkretnie zrobić, jaki będzie rezultat Twojej pracy. I to jest taka część, tak przy okazji tu się należą podziękowania mojemu bratu Markowi, który nam te pomysły podsunął, na przykład właśnie z tymi kanwasami. To jest ważne, że my tutaj dużo czasu spędziliśmy na tym, żeby dobrze wytłumaczyć, co masz zrobić, na jakie pytania odpowiadasz i jaki będzie rezultat przejścia przez to zadanie. Żeby uczestnicy wiedzieli bardzo dobrze, co mają zrobić. Bo użyję Pawła sformułowania, ale moim zdaniem jest dobre, nie ma nic gorszego, żeby właśnie ludziom nic nie powiedzieć, dać im jakąś kartkę, na której jest parę słów, które ciężko w ogóle powiedzieć, o co chodzi i powiedzieć, no macie i róbcie. W życiu czasem tak się zdarza, że macie i róbcie, ale faktycznie na warsztacie to jest lepiej. Teraz jak weźmiemy sobie na przykład te kanwasy, które my żeśmy szykowali, to jest zresztą świetna forma. Tutaj Marek, naprawdę wielkie dzięki jeszcze raz za to, ponieważ takie rozłożenie, że mamy taką właśnie kanwę główną, gdzie są konkretne tematy, pod tym są jeszcze konkretne podpowiedzi, co tam jest, zaoszczędza masę roboty w tłumaczeniu, czyli jeżeli szykujecie materiały, z którymi ludzie mają pracować, możecie to w bardzo łatwy sposób, to rysowaliśmy w kanwie za darmo, wydrukowaliśmy sobie na trochę grubszym, fajniejszym papierze i zapakowaliśmy w takie przyjemne też teczuszki, żeby później ludzie mogli to wziąć. No daje to bardzo dużo takiej swobody dla Was, jako dla przyszłych prowadzących, że ludzie mają tutaj materiał, na którym mogą się skupić i teraz tych pytań, które oni będą mieli, no bo te pytania też przedłużają i rozbijają całe wprowadzenie. Jeżeli tego wprowadzenie zrobicie źle, no to poznacie to dokładnie po tym, że przez pierwsze 15 minut ludzie będą dopytywać, a co my właściwie mieliśmy zrobić? No właśnie, to jest fajne, co my mieliśmy, zresztą mieliśmy łatwiej, bo było nas dwóch, że raczej duża część warsztatu wyglądała w ten sposób, że ludzie rozmawiali między sobą, ludzie wymieniali się swoimi doświadczeniami. Pytania do nas to nie były takie pytania, o co tu chodzi, co tu trzeba zrobić, tylko bardziej jakieś dotyczące doświadczenia, powiedzmy dotyczące tego jakichś niuansów tej techniki, ale nie mieliśmy takich pytań, prawda? Ale o co tu właściwie chodzi, co tu trzeba zrobić? Więc to też było wartościowe, że w sumie nie mieliśmy dużo roboty już na tym warsztacie, jak się działo. Mówię to trochę żartobliwie, ale jednak duża część z tego to była praca tych ludzi. No i to, co było super, ponieważ my wykorzystywaliśmy kilka elementów. Wykorzystaliśmy Lean Coffee do wyboru w ogóle tematów. O tym mieliśmy w odcinku o trikach facilitatora, to podlinkujemy w opisie. Ale co najważniejsze, robiąc ten warsztat, dobrze dać ludziom przestrzeń do pracy w grupie, ponieważ w tym momencie zapewniamy im niemalże, można by powiedzieć, taki mastermind, czyli ludzie, którzy przyszli na ten warsztat i się przygotowali, mieli konkretny temat, mieli konkretny problem, wyciągnęli ten problem, że chcą o nich pogadać. Ten problem został wybrany przez całą grupę warsztatową, że to jest fajne, bo inni też skorzystają. To jest też coś, co musicie wziąć pod uwagę, żeby
na tym warsztacie korzystali wszyscy. Czyli nie na zasadzie, że zadbacie o 20% uczestników, rozpracowując ich tematy, a reszta co? No, będzie siedzieć i słuchać. No, będą też ludzie, którzy nie będą zainteresowani. Będą ludzie, którzy są tam może przez przypadek albo z natury się nie wychylają, nie odzywają i tak naprawdę wrócą z feedbackiem za 2 miesiące, bo tyle im zajmie przetrawienie tego, co tam się wydarzyło. Były też takie osoby, które chciały wziąć udział w warsztacie, chciały się dowiedzieć, ale nie miały swojego zagadnienia. Więc szykując ten warsztat, musicie zadbać o tych wszystkich ludzi, żeby nawet ci, którzy nie wiedzą, albo nie mają pomysłu, albo nie mają swojego tematu, wyszli z jakąś konkretną wartością. To jeszcze w kwestii przygotowań warto się zastanowić nad takimi punktami, gdzie coś może pójść nie tak i zrobić sobie tam backup plan. Czyli kilka takich kwestii, chociażby właśnie czas. Czas jest zawsze największym problemem, przeważnie to się czasowo rozłazi. U nas to poszło całkiem sprawnie, dlatego właśnie, że przygotowaliśmy takie backupy, czyli po pierwsze wiedzieliśmy, gdzie możemy coś obciąć, z czego można zrezygnować, albo ewentualnie co można rozlec. Po drugie, sama ta struktura tego ćwiczenia powodowała, że mogliśmy powiedzieć uczestnikom, dobra, zrobicie 1, zrobicie 2, zrobicie 3 zagadnienia, ile chcecie. To dawało nam taką bardzo dużą elastyczność, więc też jest ważne, żeby ta struktura była elastyczna. Niektórzy idą szybciej, no to nie mogą się nudzić, a niektórzy idą wolniej, no to też fajnie, żeby coś tutaj zrobili. No i na przykład te zagadnienia, to jest backup plan, którego nie zrealizowaliśmy, ale jednak zakładaliśmy, że mogą ludzie nie mieć jakichś swoich zagadnień. Z perspektywy czasu na konferencji tej klasy to było błędne założenie, bo tam przychodzą naprawdę ludzie, którzy mają pomysły, mają różne zagadnienia, są zainspirowani, chcą się uczyć i chcą działać. Ale jednak mieliśmy takich 5 backupowych zagadnień. Okazało się, że dobrze trafiliśmy, bo te zagadnienia, które zostały wybrane, nad którymi pracowaliśmy, prawdziwe, były bardzo bliskie tym naszym takim, które intuicyjnie tutaj wymyśliliśmy. Warto mieć w zanadrzu coś takiego, co odpowie na te kwestie, kiedy nie będzie żadnego chętnego, kiedy nie będzie kogoś z pomysłami, żeby nie zatrzymało to naszej inicjatywy. No, na różne grupy możecie trafić, z różnymi ludźmi możecie pracować i lepiej być przygotowanym niż nie być przygotowanym. Do tego te plany backupowe, czy takie scenariusze, czy na przykład case'y, które możecie przepracować, części wymyślone albo takie dość typowe w waszej branży, środowisku, czy w tematyce, w której działacie, no to pomogą wam też to przetestować, bo my zrobiliśmy, kiedy już mieliśmy to przygotowane, wiedzieliśmy co chcemy zrobić, mieliśmy rozpisane. Tu jeszcze taki trik, żeby mieć przygotowane w Excelu ten cały wasz plan z takimi czasówkami, która będzie godzina w danym momencie, tak żebyście na bieżąco to widzieli. My to żeśmy pilnowali bardzo mocno. Mieliśmy takiego Excela, gdzie był dany punkt, o danej godzinie musiał się wydarzyć i widzieliśmy dzięki temu bardzo szybko, że jest na przykład godzina 14:44, a o 14:30 my już powinniśmy być zupełnie gdzie indziej i płyniemy i mamy już tam 15 minut w tyłek. To ja dodam, że chodzi o to, żeby tam były formuły, i w bieżącą godzinę wpisujemy i wtedy widzimy, jak nam się wszystko przesuwa. A to możemy nawet wam podlinkować takiego Excela. Zobaczycie, jak to wygląda. Może wam się przydać do tego, żeby pilnować czasu na waszych warsztatach, na tym, co będziecie prowadzić. I dobrze, kiedy już macie to zrobione, macie to przygotowane, no to trzeba to sprawdzić. No bo wy możecie mieć to ładnie zaplanowane, na papierze może to ładnie wyglądać, no ale w rzeczywistości to, tak jak mówiliśmy, bywa różnie. I teraz jak taki test powinien wyglądać? No, bardzo fajnie by było, żebyście mieli jakichś ludzi, żebyście zaprosili żywych ludzi do tego testu, żeby to nie był test na zasadzie, no dobra, to teraz sobie sami na głos przejdziecie przez to wszystko. Jeżeli nie macie z kogo zaprosić do tego, no trudno, ale wtedy też musicie zrobić to na głos. A dobrze jest taki dry run przeprowadzić w zespole, w firmie, ze znajomymi, którzy są w temacie, którzy mogą poruszyć tematy czy pytania związane z tematem, na który ten warsztat jest. I dzięki temu będziecie już mieli też pierwszy feedback na to, czy rzeczy, które przygotowaliście, są ok, czy są zrozumiałe. Jeżeli zaprosicie ludzi, którzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, to też dobrze, no bo wtedy oni wam powiedzą prosto, że no fajnie to wygląda, ale w sumie ja nie wiem, o co chodzi. I mając taki feedback, jesteście jeszcze w stanie poprawić coś, zmienić, dopasować, lepiej wyjaśnić, lepiej opisać, że kiedy już będziecie robić ten faktyczny warsztat, no to zaoszczędzicie dużo czasu.
No i to chyba tyle. To jest to, co nas doprowadziło do tego, że zrobiliśmy wartościowy warsztat. Dostaliśmy bardzo dobry feedback. W dużej mierze również dzięki temu, że mieliśmy aktywnych uczestników, takich właśnie, którzy chcieli wziąć w tym udział. Nie jest tak, że firma ich wysłała za karę, tylko chcieli coś przepracować. Dostaliśmy dobry feedback. Mamy przygotowane bardzo fajne, ciekawe materiały, więc warsztat o zmianie, czy jakieś materiały o zmianie na pewno jeszcze będą się u nas pojawiać. No i co, na koniec chyba warto podziękować tym osobom, które nas tutaj wsparły i które w ogóle spowodowały, że to się udało zrealizować. Dominika Kobel i w ogóle cała ekipa IT Manager of Tomorrow to są takie osoby, którym należą się podziękowania, bo no, uwierzyły w nasz pomysł. Zresztą sami w ogóle do nas przyszli, więc dzięki, że nam to umożliwiliście. Marek Rakowski, czyli właśnie mój brat, tutaj robił nam reviews i również podsunął kilka takich kluczowych pomysłów. Tomek Pająk, ten mentor właśnie z IT Manager of Tomorrow, który nam tutaj takim okiem specjalisty przejrzał to. Ania Bałabuszko, czyli nasza koleżanka z pracy, która brała udział właśnie w naszym testowym warsztacie i też nam udzieliła wartościowej informacji zwrotnej. No i nie zapominaj o mega ważnych dziewczynach, czyli naszych żonach, Ani i Emi, które no, patrzyły na to kobiecym okiem, no bo jak wiecie, faceci widzą 2 kolory, ewentualnie 3, biały, czarny, kolorowy, a to jednak zależało nam, żeby wyglądało miło, ładnie, przyjemnie i przejrzyście, także dziewczyny tutaj też bardzo ważną rolę odegrały w przygotowaniu tego. Także dzięki wielkie za pomoc, za wsparcie, no i też za wysłuchiwanie, bo jednak musieliśmy się trochę napracować przy tym, żeby to poszło. To było wiele godzin. I ważne też jest oczywiście uczestnicy. Niektórzy z nich to są osoby, które znamy z jakichś spotkań poprzednio, inne osoby były, które poznaliśmy, ale to też było bardzo wartościowe, że to były osoby, które właśnie były zaangażowane, miały pomysły, chciały wziąć udział. No i dzięki temu to się udało, nie było drętwo, więc bardzo dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w to. No i teraz, jeżeli byście chcieli porozmawiać na temat zmiany, czy na temat tego, w jaki sposób kształtować te ścieżki awansów, to już za trochę ponad 2 tygodnie będziemy taka okazja na Mazurach, ponieważ będziemy na konferencji Beyond Code, gdzie mamy prezentację o tym, że nie po to uczyliśmy się programować, nie po to uczyliśmy się informatyki, żeby teraz z ludźmi rozmawiać, a tymi ludźmi trzeba zarządzać. Więc będziemy mówić o ścieżkach kariery, będziemy mówić o tym, jak też wprowadzać zmiany, więc jeżeli wybieracie się na Mazury, tam jest tylko 200 biletów, nie wiem czy jeszcze są dostępne w tym momencie. Już to mała, kameralna i świetna konferencja. Beyond Code na Mazurach, też podlinkujemy w notatkach do tego odcinka. No, my tam będziemy, tam będzie okazja się spotkać, pogadać na żywo. Będziemy mieli też właśnie i prezentację, i też stolik dyskusyjny, gdzie będziemy tę dyskusję rozszerzać, więc zapraszamy do tego, żebyście tam do nas dołączyli i mieli szansę też z nami pogadać na żywo o waszych zmianach, waszych potrzebach. No i to tyle na dzisiaj. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, co się będzie działo w 5. sezonie Nerd Management, zapraszamy Was do zapisania się na nasz newsletter na stronie nerd.management/newsletter. No i cóż, zaczynamy. Do zobaczenia za 2 tygodnie, a potem już co 2 tygodnie do wakacji. Tak jest. Trzymajcie się. Cześć!